Tu do budowy mojej szklarni użyłem słupków ogrodowych 70x70 na 2,40. Generalnie odpowiada mi ten wymiar, bo słupki te przygotowałem dziury przy pomocy wiertnicy, gdzie potem została zamontowana konstrukcja i to zostało zabetonowane. Oczywiście można było skorzystać z metalowych, takich wbijanych uchwytów, ale z mojego doświadczenia podczas montażu takich uchwytów one lubią się przekręcać, czasami się trafi na jakiś kamień czy coś, potem jest ciężko je wbić pod odpowiednim kątem, dlatego też ja wolałem wiertnicą wywiercić tutaj otwór, wypoziomować konstrukcję i potem zalać to betonem. Generalnie słupki oprócz tego, że są pomalowane 3 razy, tam poniżej poziomu ziemi są pomalowane dwukrotnie jeszcze bitumenem, żeby zabezpieczyć je przed wodą. Mówiłem w sklepie internetowym, gdzie płyty te miały mieć wymiar 98x200. No niestety po 2 tygodniach oczekiwania sklep, gdy zacząłem naciskać, anulował moje zamówienie, także wkurzyłem się niezmiernie. Wiadomo, jaka jest sytuacja w tym roku. Nie jest to powodem, żeby zwalać wszystko na tą sytuację. Nie? Pojechałem do sklepu 50 km stąd i kupiłem płyty poliwęglanowe w sklepie. Oczywiście okazało się, że płyty w tym sklepie mają troszkę inny wymiar, a ja konstrukcję przedtem przygotowałem pod wymiary właśnie ze sklepu internetowego. Także potem miałem dużo rzeźbienia w tych słupkach, żeby te płyty pasowały i żeby była ta delatacja, która umożliwia płytom pracę. Tak wygląda ściana z zamocowanymi płytami poliwęglanowymi. Tutaj mamy płytę, która nie jest jeszcze w 100% przymocowana listwami i właśnie możemy tutaj zaobserwować malutką szparkę na delatację na pracę płyty. Generalnie próbowałem wykopać trochę ziemi, ale jak mi się nazbierały 2 worki 350-kilowe pełne ziemi, to potem dałem sobie spokój, bo nie mam tutaj za bardzo miejsca, a nie chcę po prostu robić, tak powiem, hałdy ziemi, bo potem trzeba ją przekopywać z prawa na lewo, to sobie rozwiążę potem. Oprócz tego sobie zaplanowałem 3 wejścia do szklarni, także żeby tworzyć mały przeciąg. Być może, na pewno potem zainstaluję okna, ale jest to sprawa rozwojowa, bo póki co szklarnię zacząłem robić w momencie, jak nie pracowałem, jak była przerwa związana z sytuacją w obecnym roku. Potem zacząłem pracę, także teraz z reguły mam bardzo mało czasu po pracy, a wiadomo, człowiek zmęczony nie zawsze się chce, albo w sobotę. No a dzisiaj tak coś popaduje, pada, nie pada, że to taka raczej zniechęcająca sytuacja do pracy. Tym bardziej, jeżeli mamy malować drewno, a deszcz nie jest dobry w tym momencie. Trochę tu miałem zagwozdkę, jak tutaj w narożniku wykończyć i połączyć te 2 płyty, ale w końcu finalnie zrobiłem to tak, że tutaj jedna płyta dochodzi do słupka. Następnie taka oto listewka przychodzi na płytę. Ją to przykręcamy. Listewka dociska płytę. No i tu jest wybrane miejsce i tutaj na tę krawędź listewki przychodzi druga płyta. Dzisiaj jest mniej komicznie, ale za to bardziej informacyjnie. Wspomniałem, że internetowy sklep anulował moje zakupy. W tym sklepie zamówiłem płytę 10 mm. Jednakże po wizycie w sklepie normalnym i analizie płyty 10 mm i 16 mm, gdzie płyta 10 mm miała tylko jedną komorę, natomiast płyta 16 posiadała 2 komory i cena była większa, nieznacznie około 12 zł za arkusz, wydało mi się to bardziej interesujące ze względów izolacyjnych. Tak, że koncepcja co do grubości płyt mi się zmieniła, no ale pojawił się mały problem, gdyż konstrukcja była już przygotowana na płyty 10 mm. Rozwiązałem to w następujący sposób, że listewki dociskowe również zostały wycięte na te dodatkowe 6 mm. Rozwiązanie zdało egzamin, a listewki ładnie dolegają do płyt.
Górna i dolna listwa to jeden element, a pomiędzy nie wchodzi listwa poprzeczna. Nie obyło się też bez błędów z mojej strony, gdy przygotowywałem słupki 70x70x2400. Niepotrzebnie przyciąłem również te z krawędzią przy drzwiach. No ale jak się stworzy problem, to się też znajdzie na niego rozwiązanie. Fajnym plusem szklarni budowanej przez siebie jest to, że wejścia możemy zaprojektować gdzie nam się podoba i nie jesteśmy skazani na fabryczne projekty. Jednym z następnych moich priorytetów było, żeby szklarnia po prostu ładnie wyglądała, w środku jak również na zewnątrz. Na materiał do budowy wybrałem drewno, gdyż więcej mam do czynienia z jego obróbką, jak również posiadam odpowiednie narzędzia do tego. Poza tym przemawia do mnie to, że drewno jest dobrym izolatorem. Następny czynnik to, że większe mam zaufanie do słupka 7 cm lub listwy 2-3 cm niż do elementów aluminiowych o grubości 2-3 mm. Czy mam rację? Czas pokaże i wiatry, które są w sezonie zimowym. Co do wykorzystania szklarni, to mam kilka pomysłów, ale na razie to taka mała tajemnica. Sekrety będę zdradzać w miarę rozwoju kanału. Następną ciekawą kwestią jest, że opuściłem fazę zdjęć i teraz będę się starał robić materiały filmowe. Oczywiście czasami zdarzy mi się zrobić jakiś materiał ze zdjęć archiwalnych, bo są miejsca, które moim zdaniem warto odwiedzić, ale zmieniają się w ten czy inny sposób na przestrzeni lat i to, co zdarzyło się kilka lat temu, nie jest już takie same dzisiaj. Poza tym będę się starał usprawniać sprzęt, z którego korzystam wraz z upływem czasu. Przyszło mi do głowy, żeby porobić jakieś filmy, które udostępnią moje przemyślenia na temat sprzętu, którego używam. Błędów teraz i potem. Jak to się mówi, lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych. Zawsze to taniej kosztuje. Poza tym nie boję się śmieszności, własnych błędów i ich pokazywania. Jak ja to mówię, nikt nie jest doskonały. Nobody perfect. Wczoraj miałem urodziny, sąsiadka przyszła z czymś do picia, a jak wiadomo, maszyny tnące i alkohol nie wchodzą w parze, można sobie coś przyciąć niechcący. Także na dzisiaj zaprzestanę pracy. Tutaj jak widać, płyta przychodzi do płyty i potem w tym miejscu właśnie po prostu wymyśliłem sobie taki narożnik. Który będzie dociskał i płytę z prawej strony i z lewej strony i będzie je dociskał do tego słupka. A tak już szklarnia w środku wygląda po zainstalowaniu płyt. Zostały tylko otwory na wejścia, na drzwi. Niedługo zacznę budować daszek. Jak się spodobało, to zostaw łapkę, suba. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam.